Witajcie rodacy. Mipo Aurora to deskorolka, która swoim designem znacząco się wyróżnia. Podświetlenie po całości plus dominujący zielony kolor może się podobać. Jednak jak się na nie jeździ? Tak wygląda karton, który odbierzemy od kuriera, a pod nim kolejny, już ładniejszy i z logiem producenta. Sam sprzęt jest bardzo dobrze zabezpieczony na czas transportu. Wszędzie mamy miękką gąbkę, która otula podzespoły. W środku z dodatków mamy instrukcję obsługi w języku angielskim, świetną i szybką, bo aż 6-amperową ładowarkę GAN. Mamy zapasowe 2 paski, jak już te założone kiedyś zajeździmy. No i taki standardowy tytul wraz z imbusem u góry. Mało kto dorzuca nam bushingi, a tu mi podał nam inne niż te, co mamy założone i szanuję za małą karteczkę objaśniającą różnicę. Pilocik standardowy, pokryty trochę gumową strukturą, by mieć pewny chwyt, nawet mając spocone ręce. A dzięki temu, że jest ergonomiczny, dobrze leży w dłoni. Mamy tu też 2 przyciski funkcyjne, ekranik mały, ale za to bardzo wyraźny, bo nawet w dużym słońcu pokazuje wszelkie informacje jak trip, odo bądź prędkość. Tak wygląda Aurora od razu po wyjęciu. Jest to taki typowy longboard, ale z wyróżniającą i mi podobającą się grafiką na deku. Waży 10 kg, a jakość użytych materiałów jest naprawdę dobra. Tu te komponenty to już wyższa i mocna półka. Jak już jesteśmy tu, to zobaczcie, że dek jest lekko wygięty na zewnętrznych krawędziach, więc nasze stopy mają pewniejszy chwyt, szczególnie podczas carvingu. Cała góra jest pokryta takim typowym papierem ściernym i taka powierzchnia jest najlepsza, jeżeli chodzi o właściwości przeciwpoślizgowe, ale najgorzej się czyści, porównując do gumy. Fajnie, że mi popamiętało o śrubach na przodzie i tyłu, więc jakieś akcesoria pokroju lampki możemy sobie tam podczepić. Tutaj też zobaczyć można, że mamy bumpery, więc w razie uderzeń te będą chroniły zarówno dek, jak i listwę LED. Będą nas napędzać 2 silniki o łącznej mocy 5000 W i te naprawdę działają dobrze. Przyspieszenie jest tu znaczne, a prędkość maksymalna na poziomie 50 km/h chyba dla każdego wystarczy. Pochwalić trzeba ich responsywność, bo tylko naciskamy na gaz w pilocie, a silniki od razu zaczynają się wkręcać na obroty. Tu za przeniesienie mocy będzie odpowiadał pasek, czyli mój ulubiony i nie ma możliwości zamówienia Aurory z hubem. Posłuchajcie od razu, jak ta maszyna brzmi. Pod spodem mamy 2 mocne skrzynki. Jedna skrywa ESC, a ta większa zawiera baterię. 12S, 2P, Molciel, P42A, 362WH. Jak widzicie, watogodzin nie ma tutaj wiele, ale producent mówi, że możecie przejechać nawet 38 km. Ja natomiast, ważąc 85 kg, jeżdżąc normalnie, zrobiłem wynik 30 kilosów. Oczywiście mój wynik może być inny od waszego. Wszystko zależy od pogody, ukształtowania terenu czy waszego stylu jazdy, więc miejcie to na uwadze. Mniejsza skrzynka zawiera ESC Hobby Winga i tu też mamy przycisk do włączenia deskorolki. Szanuję też, że z boku mamy zrobione chłodzenie, więc przegrzanie elektroniki nie wchodzi tu w grę. Hobby Wing, a szczególnie te nowsze wersje, to naprawdę bardzo dobre kontrolery. Niezależnie na którym biegu jesteśmy i jak szybko jedziemy, to hamowanie i przyspieszanie mamy bardzo płynne i nic tutaj nam nie szarpie. Ta deska jest przystosowana głównie do jazdy po mocno utwardzonej powierzchni, czyli beton, kostka brukowa, ścieżki ku temu przeznaczone i tak dalej. Wszystko dlatego, że mamy 90 mm kółka typowo właśnie pod street. Swoją drogą, te dobrze absorbują wszelkie nierówności. Owszem, będziemy czuli na stopach wibracje, ale nie ma tragedii i cieszyć się jazdą możemy bez problemu. Fajnie też, że producent dał nam opcję zamontowania bardziej uniwersalnych kół do 120 mm, więc wtedy po np. zamontowaniu takich cloudwheeli nasz komfort jak i jazda terenowa zostanie znacznie zwiększona. Traki stworzył producent i te są 8-calowe i o 50% nachyleniu, bardzo mocne i wykonane z jednego odlewu. Tam mamy też zamontowane bushingi 96A. Możemy zatem liczyć na całkiem dobry promień skrętu, jak i przy wysokich prędkościach stabilność. To taki złoty środek między jednym a drugim, a jeżeli chcemy się ścigać i głównie mieć stabilność kosztem sterowności, producent zaleca włożyć tam te dodatkowe setki, które pokazywałem na początku filmu.
A co z ceną? $800, czyli 3500 zł. I jak trochę interesujecie się dyskami, to wiecie, że Backfire ma wizualnie identyczną maszynę, ale $400 droższą. Czemu zatem MIPO jest tańszą konstrukcją? Cóż, z racji mniejszego akumulatora czy trochę uboższego pilota. Tak więc, czy warto dopłacać? To już sami musicie sobie odpowiedzieć, ale ja bym nie przepłacał. Reasumując, Aurora to przede wszystkim deskorolka, na której będziemy widzialni, bo oświetlenie, jak i zielony kolor niczym Hulk, bez wątpienia się wyróżnia. Poza jednak designem mamy tutaj dobrze wykonany i spasowany sprzęt. Prędkość maksymalna zadowoli każdego, a i przyspieszenie jest dobre. Owszem, nie każdy będzie zadowolony z umieszczenia małej baterii, bo podróżując tym MIPO chciałoby się jeździć naprawdę długo, a tutaj jednak jesteśmy mimo wszystko ograniczeni. Martwiłem się też o komfort, ale ten dek wykonany zarówno z bambusa, jak i karbonu dobrze wybiera dziury i zębów z wibracji na pewno nie stracimy. Jeżeli zatem szukacie takiego elektryka, zastanówcie się nad Aurorą dla siebie. No i cóż, tym oto optymistycznym akcentem zakończymy program. Dzięki serdeczne za uwagę, trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć.